Hej, tu Paulina i kanał Innymi Oczami. Witam się z Wami serdecznie po długiej przerwie i witam się z Wami z kawą. Jak wiecie, teraz w Niemczech, nie wiem czy wszędzie, ale chyba tak, były takie krótkie ferie, znaczy się dzisiaj się już kończą. I powiem Wam szczerze, że jak jest dużo wolnego, to jak wiecie, Kacpra roznosi energia i trzeba go czymś nieraz zająć. Ja też miałam dużo po drodze, że tak powiem, dużo różnych trudności i problemów i musiałam sobie ogarnąć te rzeczy w tym czasie wolnym. Póki co zajmuję się jeszcze, mam dużo innych spraw na głowie, ale udało mi się w międzyczasie zrobić parę ważniejszych rzeczy. I przede wszystkim byłam w zeszłym tygodniu na terminie w SPC, Centrum Socjalpediatrycznym z Kacprem. I powiem Wam szczerze tak. Pamiętacie, jak byłam w Centrum Socjalpediatrycznym? Musicie sobie przeskrolować vlogi. I tam będzie sytuacja, gdzie było chyba w tytule uciekł z gabinetu czy coś takiego. I to było wtedy ten ostatni raz, kiedy byliśmy w Centrum Socjalpediatrycznym. I powiem Wam szczerze, od tamtego momentu zmieniło się wiele. Od tamtego momentu, kiedy Kacper bierze nowy lek, dużo się też rzeczy poprawiło. Poziom frustracji jakby spadł i jest bardziej taki Kacper więcej chłonny z tego względu, że jak mu się coś mówi, więcej do niego dochodzi. I powiem Wam szczerze, te leki nie zamulają. Nie zamulają dziecka i jak wstanie rano, bo generalnie daje mu je na noc, jak wstaje rano, jest wypoczęty i skory do działania i przez cały dzień jest spokojny i ma dni, kiedy jest nabuzowany, gdzieś tam coś nie pasuje, albo jest przeziębiony i to też wpływa na jego zachowanie. Tak jak ostatnio pisałam w postach na Instagramie, że był meltdown przed Dniem Dziecka w sklepie. To było spowodowane, że schodziło z niego bardzo mocne przeziębienie i już się od tego czasu poprawiło dużo rzeczy. No i powiem Wam szczerze, że właśnie wracając do tej wizyty w SPC, było tak w porównaniu z tą wizytą poprzednią, którą mieliśmy w zeszłym roku, bo raz na pół roku jeździmy do SPC. No i chodzi o to, że tam w tamtym momencie Kacper był bardzo niespokojny, latał, biegał z kąta w kąt, szukał czym się zająć. No i powiem Wam szczerze, teraz ostatnio jak byłam z nim, no i przede wszystkim ostatnim razem wybiegł z gabinetu i nie chciał się dać zbadać. To było wtedy, a teraz i wtedy jeszcze nie umiał ustać w kolejce. A teraz powiem Wam szczerze, że jest taka rzecz, że jak przyszliśmy do SPC, nawet przyjechaliśmy, wytrzymał drogę autobusem 1,5 godziny prawie w jedną stronę. Potem powiedziałam mu, że idziemy do doktora. Nawet nie spojrzał na plac zabaw, żeby tam iść, a zawsze na niego chodził. Poszliśmy na te piętro, co tam trzeba było pójść, na te pierwsze piętro. Tam nie było zabawek, ale powiem Wam szczerze, nie było też ludzi. No i siedział sobie spokojnie. Nie wygłupiał się za bardzo i tak dalej. Widział swoją panią psycholog i powiem Wam szczerze, chciał do niej iść, a ja mówię, nie, teraz idziesz do doktora. Kompletnie zrozumiał sytuację. Już się pchał do tego gabinetu, ale musiałam go ściągnąć na ziemię, że tak powiem, i po prostu, wiecie, no i tak.
Do pani psycholog chciał iść, ale już umówiłam wizytę na kolejny test inteligencji, który będzie w październiku. Dobrze mówię? Chyba tak. Bo chciałam na września, ale we wrześniu już nie ma terminów, trzeba na październik. No i trzeba te testy powtórzyć. Trochę ziewanie mi bierze. No i o czym Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Weszliśmy do doktora, widział Kacper doktora, weszliśmy do doktora i Kacper sobie tak ręce pod spodem, pod kurtkę wziął, no bo on boi się panicznie igły. Wiecie, jak to jest. Nie będę się na ten temat rozwlekać, bo są różne zdania na różne tematy, ale no i Kacper pierwsze co, jak wszedł do gabinetu, był trochę taki zdezorientowany, ale mówię, usiądź sobie. Usiadł, ale wstał za chwilę, wziął sobie zabawkę i usiadł z powrotem. I powiem Wam szczerze, nawet się z nią specjalnie nie bawił, po prostu nadawała mu poczucie bezpieczeństwa, że po prostu ma coś generalnie w tym celu, że jak go zacznie rwać w środku, to będzie się miał czym zająć. Czyli wypracował sobie pewną strategię. No i powiem Wam szczerze, ja mogłam sobie spokojnie z doktorem porozmawiać. Kacper się nam przyglądał i mogę Wam powiedzieć na dużo procent, że Kacper dokładnie wiedział, o co chodzi. I się uśmiechał. I powiem Wam szczerze, że dobrze przebiegła ta wizyta. Potem po tej wizycie pożegnaliśmy się, wszystko, ale przede wszystkim w gabinecie dał się zważyć i zmierzyć. I wytłumaczyliśmy, że nic nie będzie takiego, czego by nie chciał. No i dał normalnie, ja mówię, jak przy odbijaniu nóg, to musisz postawić tylko nogi na tej wadze. No i to zrobił. Było ok. Także wiecie, musicie się zawsze odnieść do jakiegoś punktu, gdzie dziecko zna, aha, to było tak, dobra, to będzie bez żadnego krzyku. No i powiem Wam szczerze, że zeszliśmy na dół, bo Kacper musiał sobie to już zjeść. Tam jest taka kafejka w tej klinice. No i Kacper sobie chciał kupić bułkę. Wystał normalnie w kolejce, tak jak trzeba. Siedzieliśmy przy stole. Nic się zbędnie nie działo, nie odchodził od stołu, nie musiałam się z nim gonić, mogłam chyba, powiem Wam szczerze, drugi raz w życiu, czy nawet w sumie więcej, ale jak byłam sama, ja mówię, liczę momenty, kiedy byłam sama, nie mówię, że kiedy byłam z Robertem w kawiarni z Kacprem, tylko jak byłam sama z nim, on nie robił mi problemu. Mogłam się normalnie napić kawy. Spokojnie, siedząc, napić się kawy. I powiem Wam szczerze, wszystko fajnie się ułożyło. Z powrotem jazda bez problemu. Kolejne 1,5 godziny wytrzymał. Nawet jak był problem, bo trzeba było wysiąść, trzeba było się przesiąść i tak dalej. W ogóle nie było problemu. Nie było powtórki z zeszłego roku. To jest bardzo ważne. Także życzę Wam pięknego dnia. Do zobaczenia. Cześć.